Cześć, witajcie. Ja jestem Janek i opowiem Wam dzisiaj o top tube bugach Apidury. A konkretnie podpowiem, który model wybrać. Expedition, Backcountry czy Racing. Zapraszam. Apidura oferuje obecnie 3 linie produktów: Expedition, Backcountry i Racing. Każda z nich została zaprojektowana z myślą o innym przeznaczeniu i z tego powodu posiada inne cechy charakterystyczne. Zaczynając od Expedition, przez długi czas była to po prostu flagowa linia Apidury. Jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona do długich, poważnych wypraw gravelowych lub szosowych. Backcountry, niegdyś tańsza alternatywa dla Expedition, dziś równoległa seria przeznaczona stricte do MTB. Racing dołączył do gamy stosunkowo niedawno i jest to, jak sama nazwa wskazuje, linia najlżejsza, najbardziej minimalistyczna i przeznaczona przede wszystkim do wyścigów ultra. Zacznijmy od klasyki, czyli seria Expedition. Prawdopodobnie właśnie produkty z tej serii macie przed oczami, kiedy myślicie o Apidurze. Produkty z tej serii charakteryzują się raczej minimalistycznym wzornictwem i niewielką wagą. Sakwy z linii Expedition generalnie występują w największych pojemnościach, choć akurat Top Tube Bug niekoniecznie. Został wykonany z szarego nylonu, zgrzewanego na łączeniach, więc jest w pełni wodoodporny razem z zamkiem, a sam suwak w obecnej generacji posiada coś w rodzaju blokady na zakończeniu, która raz zabezpiecza przed otwieraniem sakwy od nierówności, dwa, że zapewnia też wiadomo lepszą szczelność w trakcie deszczu. Identyczny zamek posiada zresztą seria Backcountry. Wewnątrz torba jest minimalistyczna, jednokomorowa i posiada takie kontrastowe, żółte wykończenia z miękką wyściółką od strony dolnej rury. Do tego od frontu posiada przelotkę na kabel do ładowania, na przykład z lampki czy łachu. Do górnej rury mocowana jest tylko za jeden rzep w tylnej części, po to, żeby nie kolidowała z paskami framebaga. No i do tego oczywiście drugi rzep na rurę sterową z przodu. Występuje w dwóch wielkościach, standardowo 1 litr oraz w wersji mniejszej, krótszej, półlitrowej. Backcountry w obecnej generacji wyewoluowała do równoległej serii przeznaczonej do MTB. Torby tej serii charakteryzuje się trochę innym, nieco mniej minimalistycznym wzornictwem od Expedition i zasadniczo występują w mniejszych pojemnościach, zwłaszcza podsiadłówki czy framebagi, które po prostu muszą się zmieścić do ram z pełnym zawieszeniem. W przypadku Top Tube Buga pojemności są tutaj bardzo podobne do pozostałych serii. Wykonana z odpornego na ścieranie X-Packu oraz nylonu, podobnie jak Expedition, zgrzewana na łączeniach, w pełni wodoodporna razem z zamkiem. No i sam zamek również jest identyczny co w serii Expedition. Natomiast ta sakwa jest nieco sztywniejsza od Expedition z uwagi na dodatkowe usztywnienia bocznych ścianek. Wnętrze wygląda praktycznie tak samo jak w Expedition, czyli mamy tutaj żółtą kontrastową wyściółkę, ale do tego jest jeszcze taka mała kieszonka na drobiazgi. Z przodu identyczna przelotka na kabel zasilający do oświetlenia czy łachu. Natomiast do górnej rury sakwa mocowana jest na dwa paski dla większej stabilności. Do tego przedni pasek można przewlec przez różne oczka, z tego względu, że ramy MTB często mają wydłużone główki, i dzięki takiemu rozwiązaniu po prostu ta sakwa pasuje do każdej ramy. Standardowa pojemność to jest 1 litr, czyli to jest to, co mam w rękach, natomiast Apidura oferuje też wersję wydłużoną na całą długość górnej rury i ta wersja ma już 1,8 litra. Racing. Najbardziej minimalistyczna i najlżejsza seria. Również występuje w stosunkowo niewielkich pojemnościach, bo z założenia ma służyć do zebrania tylko najbardziej potrzebnych rzeczy, na przykład na wyścigu ultra. Te sakwy są wykonane z najlżejszych materiałów, więc siłą rzeczy nie są tak sztywne jak na przykład Backcountry, natomiast podobnie jak pozostałe serie, te sakwy są również w pełni wodoodporne. Top Tube serii Racing jest najbardziej charakterystycznym modelem z dwóch powodów. Po pierwsze, występuje w wersji z mocowaniem Bolton, czyli na dwie śruby w miejsce standardowych rzepów.
co jest rozwiązaniem po prostu znacznie bardziej estetycznym. Natomiast jest też wersja na standardowe rzepy do rowerów, które nie posiadają śrub montażowych na górnej rurze. Drugą cechą charakterystyczną jest sposób zamknięcia. Mianowicie Racing posiada zamknięcie magnetyczne w miejscu suwaka, co jest jednocześnie lżejsze, wygodniejsze i bardziej wodoodporne. Natomiast ma dwie wady. Po pierwsze, jeśli rower się przewróci, no to siłą rzeczy łatwiej, żeby zawartość takiej sakwy się po prostu wysypała na ziemię. I druga sprawa to, że suwak jest elementem usztywniającym, także sakwa bez suwaka siłą rzeczy będzie trochę mniej sztywna od pozostałych modeli. Jeśli chodzi o wnętrze, wnętrze jest trochę bardziej minimalistyczne niż w pozostałych modelach. Posiada cienką szarą wyściółkę z obliciem tylko od spodu. Występuje w trzech rozmiarach, standardowo 1 litr, wersja krótsza 0,7 i podobnie jak w przypadku backcountry, Apidura oferuje też taką długą wersję, paróweczkę 2-litrową. Podsumowując, wszystkie trzy modele nie różnią się między sobą jakoś znacznie, no bo Top Tube Bug to generalnie nie jest jakiś rocket science, każdy się sprawdzi. Mi osobiście najbardziej podoba się seria Racing właśnie ze względu na magnetyczne zapięcie, które jest świetne oraz ze względu na to, że można przymocować ją do górnej rury za śruby. Mając śruby na górnej rurze, aż szkoda z nich nie skorzystać. Z drugiej strony jednak, wybierając Top Tube Buga, zastanów się, czy nie masz innych sak Apidury albo czy nie planujesz zakupić jakiejś w przyszłości, bo pod żadnym pozorem nie można mieszać produktów z różnych serii. A przynajmniej moim zdaniem, bo to po prostu źle wygląda. Nawet szary odcień w seriach Backcountry i Expedition różnią się i moim zdaniem gryzą się ze sobą. Mam nadzieję, że w przyszłości nagram dla Was jeszcze więcej materiałów o innych sakwach Apidury, a tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!